Hej! W kolejnym odcinku witam Was Marek Płóczyński. Tym razem coś dla leniuchów, ponieważ to, co będziecie dzisiaj widzieć, możecie wykonać leżąc na kanapie, na fotelu. Tytuł filmu, jak sami widzicie, jest dosyć ciekawy, ponieważ będzie on traktował o automasażu, w którym będziecie mogli sobie nastawić miednicę. Nie przesłyszeliście się, to prawda, pracując na tkankach miękkich bez problemu można mobilizować swoje własne stawy, można wpływać na ułożenie poszczególnych kości. Stąd po wykonaniu tych ćwiczeń, które dzisiaj Wam pokazałem, po wykonaniu tego masażu, jest duża szansa, że odkręcicie zrotowaną miednicę, że wyrównacie nierówne kończyny dolne, kiedy jedna z kończyn jest dłuższa niż przeciwległa. Jesteście w stanie tym masażem odblokować stawy krzyżowo-biodrowe. W pewnym stopniu jesteście w stanie sobie pomóc na skoliozę, czyli ta skolioza może mieć już mniejszy kąt po wykonaniu takiego masażu niż poprzednio. W jaki sposób to działa i jaki mechanizm leży w takim masażu, o tym już Wam mówię. Będziemy zajmować się automasażem brzucha. To, co musicie wiedzieć o brzuchu, to zasadniczo kwestia warstw, które w tych mięśniach brzucha się znajdują. Pierwsza warstwa, która okrywa nasz brzuch, to mięśnie skośne brzucha zewnętrzne, które pod pewnym kątem, mniej więcej pod kątem 90 stopni przecinają się z mięśniami skośnymi wewnętrznymi. Głębiej one pokrywają mięsień prosty brzucha, a jeszcze głębiej leży mięsień poprzeczny brzucha, czyli zasadniczo mięśnie skośne zewnętrzne, mięśnie skośne wewnętrzne, mięsień prosty brzucha i mięsień poprzeczny brzucha. Każde z włókien mięśniowych ma inny przebieg. To fajnie możecie zauważyć teraz w rogu ekranu na tym filmiku, który się wyświetla. Kwestia jest jedna. 4 warstwy materiału, każda z warstw materiału skręca się i rusza się pod troszeczkę innym kątem. Co dzieje się, jeżeli siedzimy długi czas zgięci, jeżeli długi czas jesteśmy w jakiś sposób skręceni? Te powłoki brzuszne potrafią się ze sobą skleić. Pamiętajcie, mięśnie brzucha to nie jedna wielka klucha z mięśni, tylko możecie sobie mięśnie brzucha wyobrażać jak 4 albo 5 różnych warstw ubrań. Mało tego, pomiędzy tymi warstwami ubrań leży tkanka tłuszczowa, leży wszędzie powięź, więc tak naprawdę wiele warstw mięśni w naszym ciele musi się między sobą ślizgać, aby nasza postawa ciała była prawidłowa. Mało tego, mięśnie brzucha, czy to mówią o prostych brzucha, czy o skośnych brzucha wewnętrznych, czy zewnętrznych, czy chociażby poprzecznym brzucha, stanowią elementy taśm mięsiowo-powięziowych, czyli wielkich układów mięśni, które odpowiadają za ruch. Stąd na przykład mięsień prosty brzucha jest elementem taśmy, która odpowiada za schylanie się, mięśnie skośne brzucha odpowiadają za skręt, mięsień poprzeczny brzucha stabilizuje nas. I teraz w momencie, kiedy mięśnie odpowiedzialne za choćby skręcanie się powinny się napiąć, mięśnie odpowiedzialne za schylanie się nie powinny być aktywne. Jeżeli jedne z mięśni są sklejone z drugimi, to w momencie, kiedy ja chciałbym zrobić skłon, równocześnie delikatnie będę się pochylał. Możecie sobie to wyobrazić bardzo prosto. Wyobraźcie sobie, że macie na sobie koszulkę, bluzę i podkoszulek i nagle ktoś Wam robi psikusa i wszystkie te 3 warstwy skleja ze sobą agrafką albo pineską albo czymkolwiek innym. Ślizg jednych mięśni jest zablokowany względem ślizgu mięśni leżących głębiej bądź bardziej powierzchownie i Wy po pierwsze wtedy tracicie właściwą postawę ciała, brakuje Wam odpowiedniej ruchomości, a co najważniejsze, o czym już powiedziałem, pojawia się u Was skręcona miednica, zablokowanie stawów krzyżowo-biodrowych, możecie mieć problem z zablokowaniem któregoś ze stawów międzykręgowych, jedna noga staje się krótsza niż druga, mamy problemy z ruchomością barków, więc zasadniczo, z racji tego, że brzuch leży po środku naszego ciała, jeżeli rozluźnię coś, co leży na środku mojego ciała, to mam bardzo dużą szansę, że poluźnię i wyrównam napięcia w obręczy kończyny górnej, w obręczy kończyny dolnej, w kostkach, w nadgarstkach. Więc to taki masaż, który jest w zasadzie remedium na całe zło tego świata, można by powiedzieć. Ktoś zaraz zarzuci, że jeżeli coś jest dobre na wszystko, to nie działa dobrze na nic. W układzie mięśniowym tak niestety nie jest. Na szczęście może tak nie jest. Jeżeli poluzuję jedne struktury, to na podstawie prawa tensegracji inne struktury w moim ciele też będą się rozluźniały. Stąd taki masaż brzucha może pomóc na całą masę dolegliwości. Mało tego, dla Was jeszcze jedna ciekawa sprawa. Taki masaż brzucha może bardzo dobrze pomóc na problemy trzewne, może bardzo dobrze pomóc na zaburzenia pracy jelit, wątroby, dwunastnicy, jeżeli są jakieś kłopoty z żołądkiem. Być może sobie pomożecie. Oczywiście nie mam się tutaj za alfę i omegę. Jeżeli ktoś choruje na poważne zespoły chorobowe narządów wewnętrznych, skonsultujcie się z lekarzem. Ale jeżeli te zespoły są umiarkowane, spróbujcie wykonać taki masaż, to też może pomóc. Jeżeli idzie o rozszerzenie tego tematu, to nie ma czasu na rozszerzanie go w tym filmie, jednak miejcie świadomość, że pracując z powłokami zewnętrznymi na Waszym ciele, na podstawie prawa tensegracji macie wpływ również na wszystkie struktury, które leżą w Waszym ciele głęboko.
Stąd do dzieła. Co trzeba zrobić, żeby się naprostować? Zaczynamy masaż brzucha, w zasadzie automasaż brzucha. Jak widzicie, ja leżę na stole do masażu, posłużyłem się wałkiem do masażu, żeby pozycja była wygodniejsza, ale jak możecie to zrobić w domowych warunkach? Dwie poduszki pod głowę, jakiś koc bądź coś sfałdowanego pod kolana. Dlaczego taka pozycja? Chcecie mieć zgięty tułów i chcecie mieć delikatnie zgięte nogi, tak żeby powłoki brzuszne były zupełnie miękkie. Więc jeżeli usiądziecie w fotelu albo w kanapie, to ta pozycja też nie będzie wcale zła. Chodzi o jedną rzecz, żeby coś w ciele wymasować, to dobrze, żeby na początku ta struktura była rozluźniona. Wtedy masaż jest dużo szybszy, skuteczniejszy i co najważniejsze, mniej bolesny. Żeby zabrać się za tą pracę, ja muszę Wam pokazać swój tłusty brzuch. I teraz zasadniczo, od czego zaczynamy? Cała technika w dużej mierze opiera się na czymś, co ja nazywam szczypcami kraba. Musisz ze swoich dłoni wykonać takie dwa masażery i zasadniczo to, co będzie chwytało naszą skórę i powłoki brzuszne, to te dwa kciuki, które będą ściągały powięź w stronę palców wskazujących. I teraz, na początku takie delikatne rozpoznanie tematu. Chwyć delikatnie skórę na brzuchu po stronie lewej, postaraj się ją ścisnąć i poczuj, czy trudno jest tą skórę odciągnąć od Twojego brzucha, czy ta skóra równomiernie rusza się w górę, w dół, do lewej i do prawej strony. Jeżeli już to zrobiłaś, wykonaj dokładnie taką samą technikę i to samo na prawym podrzebrzu. Chwyć skórę po prawej stronie i postaraj się rozruszać tą skórę w górę, w dół, w lewo, prawo, możesz wykonać koło. Następnie spróbuj zrobić dokładnie to samo w obrębie pępka, po stronie lewej, po stronie prawej. Wykonaj podobną technikę w obrębie lewego biodra. Wykonaj podobną technikę w obrębie prawego biodra. I teraz, po takiej samodzielnej diagnostyce możesz dojść do pewnych wniosków. Co najczęściej jest zauważalne, kiedy wykonujemy taki masaż? Tkanka po jednej ze stron odchodzi od ciała dużo luźniej i dużo swobodniej się przemieszcza. U mnie akurat to jest równe, ale pokażę, bardzo często jest tak, że tkanka nie chce totalnie się odkleić po jednej ze stron. Mało tego, jeżeli próbuję ją ruszyć, ona będzie zupełnie zblokowana. Najczęściej po takiej ze stron będziecie czuć, że sama próba ślizgnięcia się daną strukturą, daną tkanką będzie bardzo bolesna. I teraz zasadniczo, jeżeli po lewej stronie jest Wam dużo łatwiej złapać skórę na żebrach niż po stronie prawej, oznacza to, że prawe mięśnie skośne brzucha, skośne zewnętrzne, są przykurczone i są spięte względem strony przeciwnej, strony lewej. Zasadniczo wtedy zaczynamy sobie od tej bardziej napiętej prawej strony, strzelam, że prawa była u mnie bardziej spięta, chwytam tą skórę i nie energicznymi ruchami, nie szarpię, nie zrywam tej skóry. Po pierwsze, delikatnie staram się ją chwycić i podważyć. Jeżeli już to zrobię, to staram się głęboko pooddychać, chwytając taki fałd skórno-powięziowy, w zasadzie skórno-mięsiowo-powięziowy i rozruszać. Po wykonaniu kilku takich głębszych oddechów i po wykonaniu kilku takich rozluźnień, że tak powiem, możemy się zabierać za delikatną mobilizację tkanki. Staramy się wyszukać kierunki ruchu powięzią i tą skórą, w stronę której mamy problem z ruchomością. Więc jeżeli ta tkanka dobrze rusza się ku górze, to spróbuję delikatnie ją poprzesuwać ku dołowi. Jeżeli ona dobrze rusza się w dół, a nie rusza się dobrze w górę, to staram się ją zmobilizować w tym kierunku, w którym czuję, że ruchomość jest dużo gorsza. Dobrze działają takie ślamazarne, niespieszne, spokojne ruchy we wszystkie ze stron. Równocześnie cały czas staram się delikatnie oddychać i z chwili na chwilę przenoszę to działanie, przenoszę ten automasaż z jednej struktury, z jednej części brzucha na część przeciwną. Zadanie polega na wymasowaniu caluteńkiego brzucha i stron bocznych, i dolnych części brzucha, i części górnych. Zauważcie, ja tutaj się specjalnie nie przygotowywałem do tych technik i zasadniczo po wykonaniu nawet kilkudziesięciu sekund, tam może do 2 minut pracy, już pojawia się przekrwienie. Ta technika jest taka ślamazarna i niepozorna, ale przenosi bardzo dużą ulgę i bardzo szybko rozluźnia napięcia w obrębie mięśni. Co jest dosyć ważne, jeżeli chwycę skórę na małej powierzchni, na małej jednostce powierzchni, to moje działanie będzie bardzo lokalne, nie będzie wpływało na większą powierzchnię w obrębie mojego brzucha. Mało tego, jeżeli chwytam mało skóry,
to nie będę wpływał na tkanki leżące głęboko. Tak jak Wam powiedziałem na początku tego filmu, brzuch to 4 warstwy, dodatkowo tkanka tłuszczowa, powięź, skóra. Więc jeżeli ja chcę zadziałać na mięśnie skośne brzucha wewnętrzne, albo na mięśnie poprzeczny brzucha, to ja nie mogę chwycić tak mało tej skóry. Ja muszę zagarnąć bardzo duży fałd i teraz im większym fałdem wykonam ruch, im silniej chwycę tą tkankę, nie miażdżąc ją, tylko delikatnie ją podważając w górę, w dół, w lewo, w prawo, tym bardziej globalne jest to działanie. Nierzadko poczujecie, że kiedy chwytacie jedną część skóry na brzuchu i staracie się ją rozruszać, poczujecie momentalnie rozciąganie w obrębie biodra, poczujecie rozciąganie w obrębie pachy, łopatki, szyi i to jest zupełnie normalne. Tak jesteśmy skonstruowani, że ruch jedną tkanką w ciele przenosi napięcia na cały organizm. Stąd starasz się codziennie poświęcić od 5 do 10 minut na taki delikatny masaż. Jeżeli teraz siedzisz na przykład przed komputerem i masz 2 wolne ręce, to spróbuj zrobić dokładnie to samo. Chwyć swoją skórę na brzuchu, albo szczypcami kraba, albo takim chwytem, jakbyśmy chcieli wyrobić ciasto i postaraj się delikatnie rozruszać tą swoją tkankę. Jeżeli masz skręconą miednicę, jeżeli masz ból kręgosłupa, jeżeli trapią Cię jakieś bóle brzucha, to bardzo często w obrębie tkanki, która robi problem, wyczujesz dużo większą sztywność i dużo większą bolesność niż w innych częściach brzucha. Jeżeli unormujesz te napięcia i tkanki na górze po prawej, na dole po lewej, na dole po prawej, na górze po lewej będą tak samo napięte, nie powinno być większych problemów z postawą ciała i nie powinno być większych problemów z funkcją Twojego brzucha. Sama technika bardzo dobrze wpływa na przepływ krwi, zarówno w tkankach powierzchownych, jak i tkankach głębokich. Jesteśmy tak skonstruowani, że krew płynie z głębi na powierzchnię, więc jeżeli usprawni krążenie krwi w tkankach powierzchownych, to znaczy, że w obrębie tkanek leżących głębiej, czyli narządach wewnętrznych i mięśniach, również dochodzi do większego przekrwienia. Stąd chociażby masując brzuch, jestem w stanie usprawnić funkcję nawet kręgosłupa, ponieważ kręgosłup dostaje ukrwienie od aorty przez tętnice lędźwiowe. Stąd taka praca bardzo dobrze będzie również wpływała na bóle pleców chociażby. Tak jak powiedziałem wcześniej, starasz się wykonać taki masaż codziennie, niezbyt mocno, przez kilka minut dziennie. Po wykonaniu takiego masażu dobrze jest okrasić go kilkoma ćwiczeniami rozciągającymi, szczególnie ćwiczeniami rotacyjnymi, które bardzo dobrze wpłyną na pełen skręt i na pełen ślizg wszystkich opisanych przeze mnie wcześniej powłok brzusznych względem siebie. Jeżeli zainteresowała Cię tematyka automasażu, bądź jesteś terapeutą, fizjoterapeutą i interesuje Cię, jak aplikować takie techniki dla swoich pacjentów, możesz zgłębić takie techniki przyjeżdżając na jeden z moich kursów totalnej terapii. Więcej informacji na temat kursów w linku poniżej. Ja serdecznie dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Dłuższy materiał, ale myślę, że będzie ciekawy. Sprawdźcie, jak to działa, jeżeli mieliście zrotowaną miednicę, jeżeli macie jakieś bóle, czujecie się krzywi, macie skoliozę. Zauważcie, czy są jakieś rezultaty takiego działania i takiego masażu. Jeżeli jakieś rezultaty są, podzielcie się komentarzem, bardzo proszę. Dajcie lajka, jeżeli jest taka możliwość i film Wam się podoba. Ja serdecznie dzisiaj dziękuję za uwagę jeszcze raz. Zapraszam do masowania. Pozdrawiam, Marek Purczyński.